hiszpańska perła na targach w Düsseldorfie. Astondoa to hiszpańska marka, która od ponad 100 lat zajmuje się produkcją jachtów luksusowych. Powstała w 1916 roku i do dziś pozostaje w rodzinnych rękach założycieli. Marka słynie z rzemieślniczej precyzji, indywidualnego podejścia do każdego projektu oraz zamiłowania do unikalnego designu łączącego nowoczesność z klasyką. Astondoa produkuje super jachty. I dzisiaj mam Wam do przedstawienia jeden z tych modeli. Jest to AS5, ponad 17-metrowy jacht, który może rozwinąć maksymalną prędkość około 32 węzłów. Tym razem nietypowo nie od rufy, a od dziobu, od półburty rozpoczynamy zwiedzanie tego wyjątkowego hiszpańskiego modelu. Astondoa AS5 to luksusowy jacht motorowy o długości ponad 17 metrów, będący kwintesencją hiszpańskiego rzemiosła i nowoczesnego designu. Ten model, będący częścią serii AS, łączy w sobie sportową estetykę z elegancją, czerpiąc inspirację z przemysłu motoryzacyjnego i najlepszych supersamochodów. AS5 został zaprojektowany dla żeglarzy poszukujących luksusu, sportowego charakteru i współczesnego wzornictwa w segmencie jachtów o długości 57 stóp. To, co się tutaj rzuca w oczy na dziobie od razu, to olbrzymia powierzchnia do odpoczynku. Gigantyczna powierzchnia materacy. Dodatkowo materace mają tutaj uchylne plecy z możliwością leżenia, wylegiwania się na słońcu. Pod nimi ukryte są oczywiście bakisty, które ułatwiają przechowywanie sprzętu. Przejdźmy dalej, ale fajnie też, co rzuca się tutaj w oczy, to są te świetliki na dziobie. Też niespotykana rzecz, ale fajny designerski element. Tutaj w tym miejscu mamy miejsce, w którym tankujemy, dolewamy wody, uzupełniamy zbiorniki z wodą. Zobaczmy w tej chwili, jak to wygląda w środku. Oczywiście jest to model Flybridge, czyli z dodatkową przestrzenią nad kokpitem. Zapraszam Was do środka. Tutaj możecie zobaczyć, że mamy ogromne przestrzenie szklane. Od zewnątrz nie robi to aż takiego wrażenia, ale zaraz przekonacie się od środka, jak imponująco wielkie są te szyby i jak dużo dają w środku. Zobaczmy, tutaj mamy kuchnię, nasz kambus. Mamy tutaj wielkie przesuwne drzwi. W tej chwili są tutaj zablokowane, więc ich nie przesunę, ale odgradzają nas od tej części wypoczynkowej na zewnątrz. Bardzo fajna, kompaktowa kuchnia, oczywiście z kuchenką, z lodówką, bardzo pojemną. Tutaj mamy płytę indukcyjną, grill. O, i tutaj mamy nawet ukrytą zmywarkę w takim miejscu nietypowym. Widać, że to się wsuwa do środka, ten blat, więc też bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie widziałem takiego rozwiązania wcześniej. No i tutaj również mamy przestrzenie do przechowywania. Kolejną, jak widzicie, ogromną zamrażarkę. Dobrze, i teraz przechodzimy do części głównej, wypoczynkowej. Mamy ogromny drewniany stół, który możemy jeszcze rozłożyć i dostosować do większej ilości gości. Dobra, tutaj mamy wyjątkową, wygodną kanapę. Zobaczcie, jak pięknie tutaj współgram z tą kanapą, tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo mi się podoba ta estetyka wykonania. Tutaj zobaczcie, wszystko jest wykończone z drewna. AS5 łączy nowoczesny design z tradycyjnym rzemiosłem, z którego słynie Astondoa. Jacht charakteryzuje się aerodynamicznymi liniami i przestronnymi przestrzeniami, tworząc unikalną jednostkę na wodzie. To, co mi się podoba tutaj na tym hiszpańskim jachcie, to detale i drewniane wykończenie. Zwróćcie uwagę, to jest wszystko piękne w tym ciemnym drewnie. Tworzy to niesamowity klimat. Mi się bardzo podobają takie ciemniejsze, męskie wnętrza. Zdecydowanie przemawia to do mojego gustu. I zapraszam tutaj teraz do miejsca, w którym zasiada kapitan, sternik. Jacht wyposażony jest oczywiście w wszystkie podstawowe zestawy, które są dostępne we wszystkich super jachtach tego typu, czyli ster strumieniowy, joysticki, zip-wake i oczywiście 3 ogromne plotery, które ułatwiają tutaj sterowanie. Tutaj nawet mamy dostępną kamerę, wszystkie systemy. Nie będziemy tutaj przyciskać, bo może uruchomimy ponownie klakson, który może zaniepokoić wiele osób. Dodatkowo rozkładane siedzenia, bardzo fajnie wysoko osadzone. Spróbuję się tutaj wdrapać może na to siedzonko. Wow, to co mi się osobiście rzuca w oczy, to jest wyższa pozycja sternika. Zazwyczaj ta pozycja sternika jest niższa i nie widzi tak dobrze dziobu. Tutaj jesteśmy nieco wyżej postawieni, przez to widzimy dużo więcej, mam wrażenie. I bardzo mi się podoba to rozwiązanie. I niejako troszkę górujemy nad pozostałą częścią załogi, to też mi się dosyć podoba. Jacht oferuje wiele konfiguracji dostosowanych do preferencji właściciela. Można wybrać sportową wersję bez hardtopu lub z hardtopem, jeśli priorytetem jest elegancja i praktyczność. Każdy jacht Astondoa jest unikalny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb właściciela, oferując naprawdę szeroki zakres opcji personalizacji, co nie jest standardem w tego typu luksusowych jachtach, które zazwyczaj dbają o to, aby klient mógł wykonać pewną ograniczoną liczbę konfiguracji. Ma to na celu zachowanie pewnych cech charakterystycznych wystroju wnętrza danej marki. Projekt jachtu czerpie inspirację z przemysłu motoryzacyjnego, łącząc aerodynamikę z designem, co nadaje mu sportowy charakter i elegancję.
Chcę dać Ci mikroradę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma jak chociażby Polskie Plenty ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. Jestem już drugi dzień na targach w Düsseldorfie, więc troszkę super jachtów jest już za mną i to, co mi się tutaj rzuca w oczy w tym modelu, to jest bardzo duża przestrzeń tutaj w tej części salonowej, nazwijmy to. Widzicie, nie ma tutaj wąskiego korytarza, tylko jest naprawdę szeroka przestrzeń do części sypialnianej, do której w tej chwili Was serdecznie zaproszę. Zobaczcie, jak fajnie jest tutaj wykorzystana ta dolna część od siedzeń sternika. Dodatkowo mamy tutaj mnóstwo szafeczek, które ułatwiają nam przechowywanie różnych rzeczy. To jest mega fajne miejsce, bardzo poręczne i wygodne. A w tej chwili zapraszam Was do części mieszkalnej. Zobaczymy, jak tutaj się po hiszpańsku mieszka w tym modelu. Jesteśmy już na dolnym pokładzie. Zapraszam Was do sypialni. Po obu stronach łóżka mamy tutaj dodatkowe schodki, które ułatwiają nam wchodzenie na łóżko. Jest to mega praktyczne. Dodatkowo mamy wielką szafę z lustrem oraz pod samym łóżkiem dodatkowe schowki. I to w bardzo wygodnej formie, bo często łóżka są podnoszone do góry, trzeba wyjmować rzeczy tak naprawdę spod łóżka, a tutaj ten schowek jest mega wygodnie umieszczony. Zobaczmy w takim razie teraz, co kryje łazienka. Łazienka jest też przechodnia, czyli możemy do niej wejść z dwóch miejsc, tutaj oraz z korytarza, co jest bardzo wygodnym również rozwiązaniem. Oczywiście nie przejmujcie się, bo wszystkie drzwi są zamykane, więc też zadbano o Waszą intymność. Tutaj mamy prysznic. To jest prysznic. Bardzo mi się podobają te wszystkie elementy wykończenia. Zobaczcie, to jest ciemne szkło, ciemne drewno. To wszystko tak fajnie współgra i ma taki rzeczywiście męski charakter. Bardzo mi odpowiada ten styl. Oczywiście to jest kwestia wykończenia, bo każdy jacht możecie dostosować do swoich wymagań, swoich oczekiwań. Są różne style wykończenia. Oczywiście za każdy styl trzeba odpowiednią kwotę zapłacić. Więc możecie jacht wyposażyć w jakim tylko chcecie stylu, ale oczywiście za każdy taki element musicie dopłacić. Nad całością projektu czuwał Cristiano Gatto, uznany włoski projektant jachtów specjalizujący się w tworzeniu luksusowych wnętrz i linii zewnętrznych. Gatto wniósł do projektu AS5 swój charakterystyczny styl, łącząc innowacyjne podejście do przestrzeni z precyzją detali. W efekcie powstał jacht, który harmonijnie łączy funkcjonalność z estetyką. Ciekawostka: Cristiano Gatto współpracował z wieloma światowymi stoczniami, w tym z takimi markami jak Benetti, Hessen czy Ossianco, co czyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektantów w branży. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Aston Doa z ponad 100-letnią tradycją słynie z ręcznego wykonania i dbałości o detale, co znajduje odzwierciedlenie w modelu AS5. Tutaj z korytarza przechodzimy do drugiego pomieszczenia, które dysponuje 2 łóżkami oraz ogromnym lustrem, które wizualnie poszerza przestrzeń tego pomieszczenia. Dodatkowo mamy ogromne okno po lewej stronie, przestronną szafę, znowu z lustrem i z tej strony telewizor. Fajny tip, zawsze na jachtach jest problem z drzwiami, żeby nie latały w trakcie żeglugi, w trakcie bujania, a tutaj jest fajnie to rozwiązane. Zobaczcie, tam jest taki magnetyczny przycisk, magnetyczna nakładka, która trzyma nasze drzwi. Jest to rewelacyjnie rozwiązane. Też nie spotkałem się na żadnym innym jachcie z takim rozwiązaniem, więc mega props. Zobaczcie na te detale, ta elegancja, hiszpański styl. Bardzo przemawia to do mojej estetyki. Tutaj mamy dodatkowo drobne szafeczki, w których możemy pochować drobne elementy. Tutaj panel sterowania oświetleniem, więc ten jacht bardzo przemawia do mojej estetyki. Idziemy w tej chwili na górę, na flya. Tutaj przy wyjściu, przy schodach mamy jeszcze podręczną lodóweczkę, na przykład na lód dla gości, bo w upalne dni w takiej atmosferze lodu nigdy dość. Zapraszam na górę. Długość całkowita jachtu to 17 metrów 35 cm, szerokość 5 metrów, zanurzenie 0,80 m, pojemność zbiornika paliwa 2800 litrów, pojemność zbiornika wody 800 litrów. Silniki Volvo IPS od 2 razy 950 koni do 2 razy 1050 koni. Orientacyjna powierzchnia użytkowa na jachcie Aston Doa AS5 wynosi około 145 do 165 m2, wliczając przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne.
Porównując to z mieszkaniem, ten jacht oferuje powierzchnię zbliżoną do dużego, luksusowego apartamentu. Jesteśmy na Flyu. Uwielbiam te miejsca na jachtach, powiem Wam szczerze, bo czuć tutaj bardzo dużą przestronność. Jest to najwyższy punkt jachtu. Tutaj mamy do dyspozycji grilla, oczywiście z lustrem, które odbija nam tutaj stan zaawansowania pieczenia naszych potraw. Dodatkowo zlew, schowki oczywiście z lodówką, bardzo przestronną. Przechodzimy do tylnej części Fly'a. Mamy tutaj niesamowity drewniany stół, ogromną kanapę, z której możemy mieć widok na ocean, na Morze Śródziemne. Na górze zestaw radarów, szperacz i inne potrzebne elementy do prowadzenia jachtu. No i przechodzimy do centrum sterowania na Flyu, czyli do kanapy sternika. Jest to rzeczywiście tutaj kanapa, nie 2 fotele, ale kanapa dla 2 osób. Mamy tutaj możliwość z tego poziomu sterowania naszym ponad 17-metrowym jachtem. Oczywiście joysticki, które ułatwiają nam manewrowanie w porcie. Dodatkowo ogromne materace do wylegiwania się na słońcu. Gdyby stolików było nam mało, to tutaj również mamy drewniany stół, przy którym możemy spożywać posiłki w trakcie dnia i kontemplując piękną pogodę otaczającą nasz jacht. Przypominam, że jesteśmy na targach w Düsseldorfie. To, co jest fajne tutaj na tych targach, to balkony. To jest fajny wyróżnik tych targów oraz możliwość szybkiego zobaczenia jachtów z góry. Stocznia Aston Doa kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój, stosując nowoczesne technologie i materiały przyjazne dla środowiska w procesie produkcji. Zapraszam Was teraz na kolejny pokład, minus już 2, do Master Bedroom. Zapraszam Was do głównej sypialni. Poczujcie się jak u siebie w domu. W oczy rzucają się na przykład tutaj mega fajne, grube żaluzje. Stylistyką dorównują do całej estetyki jachtu. Powiedziałbym, że to jest taka męska, ciemna estetyka. Bardzo mi się podoba ten jacht i szczególnie jego wykończenie. Łóżko king size, przydatne schowki przy łóżku, pełen panel do zarządzania oświetleniem, ogromny telewizor naprzeciwko łóżka. Z głównej sypialni przechodzimy do łazienki. Zobaczcie, ile tutaj jest również fajnej przestrzeni na tym jachcie, jeżeli chodzi o stylistykę. Jest wszystko pięknie tutaj skomponowane. Przemawiają do mnie te przyciemniane szyby pod prysznicem i we wszystkich elementach jachtu. Dodatkowo taki drobny smaczek. Zobaczcie na ten bulaj. Jest zabezpieczony, ale ja bardzo lubię, jeżeli w tych nowoczesnych jachtach mamy takie elementy starej nautyki, takie okrągłe bulaje. Bardzo fajnie to wygląda. Nie no, ta sypialnia jest na takim poziomie, że chciałoby się w tej chwili zasnąć tutaj do końca życia. Cena modelu AS5 zależy od roku produkcji, konfiguracji oraz dodatkowych opcji wybranych przez klienta. Na przykład Aston Doa AS5 z 2024 roku jest oferowana za około 2,7 miliona dolarów, co w przeliczeniu daje kwotę około 11 milionów złotych. Należy jednak oczywiście pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od rynku, kursu walut oraz specyfikacji jachtu. Podane ceny zazwyczaj dotyczą jednostek w standardowej konfiguracji i mogą nie obejmować dodatkowego wyposażenia ani podatków. Aby uzyskać dokładne informacje na temat ceny, wyposażenia oraz warunków zakupu, zalecam skontaktować się bezpośrednio z oficjalnym dystrybutorem Aston Doa lub autoryzowanym dealerem w Polsce.